Basia tutaj przynieść honory. Mówię o Basi dlatego, że to jest seminarium połączonych katedr, na których serdecznie witam Katedry Filozofii Praktycznej, której kierowniczką jest profesor Barbara Grabowska, i Katedry Filozofii Społecznej, której kierownikiem jest profesor Janusz Drygnięć. I dziękuję, że mogliśmy połączyć jak zwykle te seminaria. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszli, że zaprzyjaźniona socjologia też gości i anglistyka. Wspaniale się bardzo bałam jako organizatorka, że nikt nie przyjdzie. Dziękuję bardzo osobom, które chodzą na moje zajęcia, że też nas zaszczyciły. Ja puszczę listę obecności, tak robimy dla historycznych względów trochę. Dzisiaj mam wielką przyjemność zaprosić na referat, na taki krótki wykład i do dyskusji później Lizę Tyl, która przyjechała do nas z Sydney, z Australii, z Macquarie University. Jest doktorantką. Opowie trochę o swojej drodze, tak mi obiecała. I dla mnie to jest jakiś taki niesamowity zbieg okoliczności, dlatego że ja Lizę poznałam w internecie. To znaczy Liza odezwała się do mnie, okazało się, że jest w Sydney, a ja z kolei jadę do Sydney w weekend i tak zaczęłyśmy się naukowo wymieniać i bardzo się cieszę, że się uda to spotkanie tutaj. Być może na Uniwersytecie w Sydney kolejne, gdzie ja będę reprezentować UMK, ale też być może to jest na przyszłość jakaś interdyscyplinarna współpraca. Bardzo jestem ciekawa tego referatu. Oddaję Ci głos. Tak jak mówiłam, 45 minut, tak sobie ustaliłyśmy maksymalnie, a reszta dyskusji. Chyba że skończysz wcześniej, to czuj się swobodnie. Dobrze. Witam ich bardzo serdecznie. Tytuł referatu to Ruchy społeczne w obronie praw kobiet w latach 2015-2023. Historia dwóch przyszłości w perspektywie brikolażu. Brikolaż jest przedmiotem moich studiów doktoranckich i zapraszamy. I jest to wspólna praca z profesorem Alison Tulem i profesor Marianną Kotaki. Ja chciałam zacząć od zdjęcia z dzisiejszego wydania Reuters. Jest tam artykuł zatytułowany Europe to vote on scheme to help abortion access, ze zdjęciem osób protestujących w Warszawie. I to jest taki symbol i przypadek, że akurat dzisiaj mamy ten wykład, czy to spotkanie i w mojej pracówce natrafiłam na to zdjęcie i na ten artykuł, który świadczy o tym, że w Unii Europejskiej będą w chwili obecnej omawiać dostęp aborcji ze względu na to, że znajdujemy się w Unii Europejskiej i że ma być finansowane podróżowanie poza swój kraj, jeżeli w swoim kraju nie jest to dostępne, taka usługa medyczna. I w tym artykule w zdjęciu na pierwszej stronie jest zdjęcie Polek, które protestowały niedawno. I to świadczy o tym, do jakiej rangi, że tak powiem, symbolu ta walka kobiet w ruchach społecznych w Polsce urosła. Wręcz wydaje mi się, że to jest coś, od czego chciałam zacząć, że praca i walka, którą kobiety wykonały w Polsce, ona cały czas trwa i cały czas gdzieś tam to zaowocowuje właśnie symboliką, która się pojawia gdzieś w Reuters na przykład. Także od tego chciałam zacząć. Ale chciałam przedstawić trochę opowiedzieć o sobie i o autorkach tego projektu. Nie dlatego, że my jesteśmy bohaterkami tego badania, ale dlatego, że Ola, pani profesor Bera, poprosiła mnie o to, żeby w czasie naszych rozmów rozmawiałyśmy o pisaniu inaczej i robieniu badań inaczej. Writing differently
albo doing research differently. I to jest zupełnie odrębny niby przedmiot, ale Ola powiedziała, nie możesz jakoś to tak też o tym wspomnieć, więc i zastanawiałam się, jak bym mogła to wprowadzić. I właśnie tutaj mamy osoby z socjologii, mamy studentów filozofii, mamy praktyków, osoby, które uczestniczyły w protestach czy organizowały protesty, więc takie towarzystwo z różnych perspektyw. Więc powiem, będę używała języka również też takiego dostępnego, to mi pomoże, dlatego że dawno nie prezentowałam też po polsku. Chodzi o usytuowanie badaczy. Na pewno na filozofii, szczególnie będę też mówić do studentów, w badaniach mówi się o obiektywności albo subiektywności, jeśli chodzi o badania. I jest w zachodniej kulturze, czy w kulturze uniwersytetów, w różnych dziedzinach, jest dyscyplinach różnie, ale wspiera się obiektywność, która często jest utożsamiana z wymazywaniem takiego własnych poglądów, własnych filtrów. Natomiast usytuowanie badacza idzie zupełnie w innym kierunku. I o tym jest też robienie badań i pisanie odmiennie. Wręcz buduje się na tym, kim jesteś. Zakłada się, że te filtry, z którymi robimy jakieś badania, że one zawsze są i trzeba na nich budować. I obiektywność polega na transparentności, czyli takim byciu jasnym, że one są. I teraz ja Wam opowiem o tym, kim ja jestem, opowiem Wam o tym, kim jest Alison, kim jest Marianna i wtedy Wy ocenicie, jak to mogło, że tak powiem, zniekształcić z założenia to, jakie my badanie robimy. Więc nie dlatego, że my jesteśmy bohaterkami, bo bohaterkami tego badania są nasze osoby badane, czyli osoby, które uczestniczyły w protestach, kobiety i mężczyźni, którzy protestowali w tych latach 2015-2023, którzy cały czas walczą. Może ta forma walki i oporu się zmienia, ale my, zbierając informacje od tych osób, łączyłyśmy się z nimi, że tak powiem, w czasie tej rozmowy, wymieniałyśmy się naszymi poglądami. To jest robienie badania inaczej i szczególnie w teorii feministycznej feministki mają odwagę, albo one to zapoczątkowały już jakiś czas temu, żeby to robić właśnie. Bo żeby mówić prawdę, kim my jesteśmy, co my, jakie nasze są filtry, co my do tego badania wnosimy. No więc zacznę od Alison, żeby nie zaczynać od siebie, zacznę od Alison. I tutaj Ola namówiła mnie, żeby to wydrukować i Wam rozdać, natomiast to jest absolutnie nie takim językiem dostępnym opisane. Alison jest profesorką na Uniwersytecie Macquarie University, ale Alison nie jest Australijką, jest z Walii. W Australii mieszka prawie 20 lat i zajmuje się, jest aktywistką i badaczką feministyczną, pracuje z teoriami feministycznymi, bada przemoc wobec kobiet, ale również skupia się na badaniach wszelkiego rodzaju oporu, również oporów, który jest wewnątrz organizacji, czyli różnego rodzaju działania, które mają na celu zmianę albo niegodzenie się na jakieś niesprawiedliwości w organizacji. Alison jest również zainteresowana brikolażem. Jest to moja promotorka. Mam przywilej uczenia się od niej, od najlepszych. Marianna jest jeszcze dłużej chyba poza granicami Polski. Była
rodzona i uczyła się w Polsce do szkoły średniej, zdaje się, jest z Wrocławia i studiowała w londyńskiej szkole biznesu. Marianna jest z wykształcenia medykiem, lekarzem medycyny. Robiła doktorat z wspierania polityk społecznych na poziomie makroekonomii. Pracowała w firmach non-for-profit, fundacjach, w projektach humanitarnych, była doradcą europejskim, a później przeszła do kariery i zrobiła karierę akademicką i zajmuje się, jest profesorem etyki na szkole Uniwersytecie Warwick Business School i zajmuje się w swoich badaniach również wykorzystuje teorię feminizmu, teorię psychoanalityczną. Zajmowała się, zauważcie Państwo, że wszystko z pamięci mówię, zajmowała się również etycznymi aspektami prywatyzacji systemów zdrowotnych i jak coś, co się dokonuje w tym momencie też w wielu uniwersytetach, czyli że zaczynamy komercjalizować pewne usługi, zaczynamy być firmą, a nie organizacją edukacyjną i jak to się przykłada na pewne problemy etyczne. Czyli to jest Marianny doświadczenie. Również whistleblowing, czyli chyba w Polsce tego nie tłumaczą, prawda? W każdym razie zgłaszanie nieprawidłowości. Sygnalizatorstwo, sygnaliści, taką mówię. Bardzo podoba mi się to, ale co to znaczy, bo też mamy osoby z różnych środowisk tutaj. To oznacza, że jeżeli widzimy coś, co nie działa prawidłowo i ma jakieś negatywne, zapraszamy. Dzień dobry. I ma jakieś negatywne skutki społeczne, żeby to sygnalizować, żeby to zgłaszać. Więc to z kolei jest przedmiotem jej badań. I teraz kilka słów o mnie. W dobrym momencie weszłaś, Ewa. Nazywam się Liza Tyl. Jestem Polką, rodzona w Toruniu, także to jest moje miasto. Tutaj się uczyłam do szkoły średniej, chodziłam do czwórki. To jest czwórki może? Więc później studiowałam w Poznaniu psychologię organizacyjną. I w piątek, zeszły piątek, minęło 19 lat, kiedy jestem w Australii, czyli już troszeczkę czasu z całą rodziną wyjechaliśmy. I pierwszy okres w Australii spędziłam w firmach, pracując w firmach, działach personalnych, czyli psycholog organizacyjny w kadrach. Zarządzałam działami personalnymi w średniej wielkości firmach i później zapragnęłam uczyć o tym zarządzaniu, ale już nie chciałam tego jakby robić. I rozpoczęłam studia doktoranckie, które rozpoczęły się tak naprawdę takim łączoną programem najpierw magister badań naukowych w zarządzaniu i później przejście na studia doktoranckie. Jestem w ostatnim roku tych właśnie studiów. Moją promotorką jest Alison Puen, a mój przedmiot badań to jest teoria bricolażu, ale właśnie w ruchach społecznych. Zaraz opowiem o teorii bricolażu. Ponieważ jestem Polką, nie są mi obojętne sprawy, które się tutaj dzieją. Moja rodzina, moi przyjaciele są tutaj. I od lat 2015 bardzo uważnie śledziłam to, co się dzieje w Polsce. To jest ciekawe, prawda, że czasami więcej się czyta na temat właśnie, czytałam więcej na temat polityki polskiej niż australijskiej.
I też byłam organizatorką protestów, takiego wsparcia dla kobiet i dla osób protestujących w Polsce. To oczywiście były na mniejszą skalę te protesty. Natomiast to jest właśnie usytuowanie badacza. Czyli absolutnie nie jest tak, że jestem obojętna wobec tematu i pisanie inaczej, robienie badań inaczej pokazuje, że wykładamy na stół to, co o nas, informacje, które są o nas obszerniej albo opisujemy, albo ujawniamy, żeby na tym polega właśnie taka transparentność badań. Zapraszamy. Czyli tyle o nas, więc zanim przejdziemy do ruchów społecznych i protestów, chciałam troszeczkę powiedzieć, co to jest teoria bricolażu. Tutaj mam taki obraz, który dla mnie jest takim symbolem właśnie bricolażu. Bricolaż jest podobny do słowa kolaż ze sztuki, gdzie z różnych przedmiotów, z różnych tworzyw możemy stworzyć coś nowego, ale tak naprawdę ze starych elementów poprzez przekształcanie. I teraz jeżeli weźmiemy ten termin bricolażu w różnych kontekstach, w różnych dziedzinach, to mamy takie definicje. Radzenie sobie przy użyciu tego, co jest pod ręką. Również rekombinacja czy ponowne łączenie istniejących elementów lub improwizacja lub majsterkowanie, odmiłowanie, eksperymentowanie metodą prób i błędów. Ale też majsterkowanie przy pojęciach, czyli eksperymentowanie z językiem. To również jest o bricolażu, no ale taka, powiem też po angielsku, making do with whatever you have at hand, czyli cokolwiek się... Moja mama często mówi, że na przykład jak robi bigos, to co się nawinie, to do bigosu, tak? Że to jest bigos na winie. Czyli to się nawinie, tak? Natomiast jeżeli pomyślimy o myśleniu, to bricolaż jest wykorzystywany w myśleniu naszym, dlatego że jeżeli wchodzimy tutaj do sali na przykład i teraz nie znamy, może wy wiecie, z tej części przychodzicie, ale ja tutaj jestem pierwszy raz, więc musiałam wziąć, co było pod ręką, informacje, elementy, jakieś wskazówki, żeby znaleźć sens, tak? Czyli znaleźć się, aha, tutaj jest stolik, tutaj jest krzesło, tutaj położę swoją torbę, żeby się zorientować, tak? Czyli to jest jakby bricolaż w myśleniu, jest bricolaż w działaniu, czyli improwizacja. Nie wiesz, co się dzieje, tak jakby, ale musisz się orientować, tak? To jest chyba takie słowo też, orientuj się, więc teraz zaczynacie pewnie już myśleć, jak to się łączy z ruchami społecznymi. Nie wiesz, w jakich sytuacjach, co się wydarzy, co rząd w tamtych latach nam przygotuje, tak? Jakby, jakie trudności napotkamy. Musimy się orientować, wziąć, co jest pod ręką, czyli symbole, ludzi, którzy są pod ręką, to może tak źle brzmi, ale jakby ludzi, których znamy z naszej sieci kontaktów. Musimy wziąć, co mamy pod ręką, nasze umiejętności, żeby rozwiązać problem, żeby się zorientować najpierw, o co chodzi. I czasami nie wiemy do końca, o co chodzi, musimy już działać, czyli improwizacja. A więc często bricolaż jest łączony z myśleniem i działaniem, czyli takie dwa elementy. Konkretnie możecie znaleźć siebie, niektórzy może na tych zdjęciach. Specjalnie wzięłam zdjęcia do tej prezentacji z Torunia. Jeżeli widzicie tutaj zdjęcia, nie wiem, czy ktoś zna Łukasza Lubińskiego, oddaję kredyt i pokłon, bo bardzo piękne te zdjęcia z tych udokumentowanie czasów nie tak dawnych. Jak bricolaż, ta teoria bricolażu była wykorzystywana w ruchach społecznych.
Issue bricolage. O tym pisał Jung, Fink and Soul i nie widziałam tego w literaturze, więc sama przetłumaczyłam bricolage zagadnień, ale być może ktoś będzie miał lepsze tłumaczenie. Issue bricolage. Wyobraźcie sobie, że w czasie tych protestów, ja bardzo chętnie podzielę się, to będą dostępne też te slajdy, bo chcę się dzielić tą wiedzą. Idą osoby w proteście i dzwonią, kontaktują się z innymi osobami, żeby się dołączyły. I teraz issue bricolage polega na tym, że jeżeli Twoje przesłanie na ten protest jest na tyle jasne i na tyle, powiedzmy, szerokie, ma taką szeroką ramę, że inne osoby też mogą się utożsamić z tym, to wtedy ta mobilizacja, rekrutacja do tych protestów będzie większa. I tutaj wybrałam to zdjęcie dlatego, że tu jest kobiet prawa, wspólna sprawa, czyli ruchy kobiet w latach 2015, 16, 2023. Te ruchy nie były jakby takim punktem startującym, było próby zaostrzenia prawa aborcyjnego, natomiast te protesty przerodziły się w walkę kobiet o ich prawa, a nie tylko o ich prawa, dlatego że zaraz będę opowiadała o tym, z kim się spotykałam, z kim rozmawiałam i wszystkie osoby, które uczestniczyły w tych protestach kobiet, nie było jednej osoby, która nie uczestniczyła w innych protestach. Naiwnie zadawałam pytanie, no ale w ilu protestach uczestniczyłeś? Osoby nie potrafiły mi odpowiedzieć na to, bo to były fale protestów, to było w niektórych miastach wychodzono codziennie. Jadłam obiad, przychodziłam z pracy, jadłam obiad, szłam na protest i to było miesiącami. Tutaj mówię o tej fali w latach 2020. W związku z czym to było o prawach kobiet. Jeżeli bricolaż zagadnień, czyli bricolaż problemów, jeżeli naszym problemem, czyli tym, o co walczymy, są prawa kobiet albo prawa ludzkie, to wtedy więcej osób może się do tego przyłączyć, tak? Czyli to jest, będę używała takiego słowa rama. I jeszcze do niego wrócę. Jeżeli się połączą nasze ramy myślenia, tak jakby mapa myślenia, to wtedy jesteśmy w stanie zrobić coś razem. I w literaturze właśnie mówiono o uwspólnianiu tych ram, czyli właśnie opowiedziałam o tym, że jeżeli walczymy wspólnie o prawa ludzi, no to łatwo nam stanąć obok siebie i iść razem w jednym proteście. Dlatego też jakby osoby, które pracują z teorią feministyczną albo się utożsamiają jako feminiści albo feministki, też często zauważycie, że feministki nie mówią tylko i nie dbają tylko o prawa kobiet, ale też jest cały nawet nurt, który nazwany jest ekofeminizmem, na przykład, że dbają o prawa zwierząt, tak? Czy te same osoby, które uczestniczyły w tych protestach, uczestniczyły w paradach równości i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest uwspólnianie ram, to jest w literaturze. Czyli to dotyczy uwspólniania ram, możemy powiedzieć, że to jest myślenie, tak? Czyli miejmy takie samo myślenie, idźmy razem na protest. Natomiast w działaniu, w literaturze jest to pod hasłem improwizacji, tak? Czyli jakby czasami po prostu się znaleźliśmy razem tutaj, ponieważ, no i właśnie literatura niewiele mówi o tym, jak już się ramy, jeżeli nie chodzi o ramy, to jak inaczej możemy się połączyć, jak te spontaniczne protesty następowały. Niewiele jest mechanizmów, opisanych, które wyjaśniają to i nasze badanie na tym się skupiło. Następne zdjęcie z Torunia, nie wiem, czy ktoś może siebie rozpoznawać. Takie 3 elementy, które chciałam Wam opowiedzieć jeszcze o bricolażu, że to zawsze jest inicjatywa oddolna, czyli i teraz jak mamy tutaj kogoś z socjologii,
to na pewno pamiętacie, a może z filozofii również, o takich invisible workers, czyli na przykład niewidzialnych osobach, które jest książka o Weapon of the Weak, chyba zdaje się, że jakby broń osób, które są, i w tłumaczeniu byłoby osoby, które są słabe, ale chodzi o to, że jeżeli jesteś w sytuacji, w której ty nie masz formalnej władzy na przykład, no to musisz to zrobić jakoś sposobem, jeżeli chcesz, żeby na przykład twoja wizja przyszłości czy twoje jakieś intencje zostały zrealizowane, tak? Albo na przykład w rodzinach, jeżeli mamy najmniejsze dzieci, średnie dzieci i najstarsze, te najmniejsze zawsze są najsprytniejsze. Dlatego, że muszą wymyśleć, no tutaj zakwestionowane niewerbalnie została ta teoria, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli nie masz formalnej władzy, nie jesteś najstarszym dzieckiem w rodzinie i nie możesz powiedzieć spokój, no to w takim razie musisz znaleźć nowe sposoby. I teoria bricolażu jest właśnie o takich inicjatywach oddolnych ludzi, którzy niekoniecznie są jakoś widoczni, albo aktorzy, którzy są widoczni. Są to też lokalni aktorzy, osoby, które wiedzą bardzo wiele o swoim najbliższym otoczeniu, tak? Czyli świetnie się orientują i dlatego mogą wykorzystać jakby te informacje. I to są czasami też działania nie wprost, dlatego tak się odwołałam do tej teorii. Jest taka teoria, że najmłodsze dzieci właśnie mają najwięcej tych działań nie wprost, to z kolei z psychologii. I to jest coś, co jest utożsamiane z bricolażem. Nasze pytanie badawcze i to, co nas interesowało i to, co próbowałyśmy odpowiedzieć, pytanie, na które próbowałyśmy odpowiedzieć, to jest w jaki sposób uczestniczki i uczestnicy protestów urzeczywistniają preferowane wizje przyszłości. Szczególnie w warunkach, kiedy są te wizje przyszłości w konkurencji. Już wyjaśniam, o co chodzi. Każdy, kto szedł na protest, myślał o przyszłości. Bo mamy jakąś intencję, jesteśmy kierowani, właśnie o tym będziemy za moment rozmawiać. Mamy jakąś intencję, mamy jakąś wizję, natomiast inne osoby również mają swoje wizje. I teraz interesowało nas, jak osoby, jak uczestnicy tych protestów sprawiali, że te wizje stają się rzeczywistością. I dlaczego to jest ważne? Tutaj napisałam jakby takie zdanie, że potrzebne są rozwiązania dla tak zwanych, po angielsku to jest wicked problems. Wicked problems, czyli problemy złożone, czyli problemy, które nawet nie można do końca jakby nazwać. Na przykład zmiany klimatyczne są właśnie takim przykładem złożonych problemów. Problemów, które są tak zawiłe, że tradycyjne podejście, gdy usiądziemy, przedyskutujemy, zaplanujemy i to wykonamy, to nie działa, bo w momencie, kiedy już zaczynamy rozmawiać, już się nie zgadzamy, jest to bardzo złożone i cały czas zmieniające się, więc nie wystarczają nam metody, które do tej pory wystarczały. I takim złożonym problemem też jest narastająca polaryzacja, wzrost tendencji nacjonalistycznych, rządy populistyczne wiążące się z erozją praw demokratycznych, które, jak widzicie tutaj ta literatura, która jest, to bardziej dla osób, które naukowo są zainteresowane, zachęcam do przeczytania tych artykułów. To świadczy o tym, 2023 rok, 2025 rok, to się nie dzieje tylko w Polsce. To te złożone problemy, które wymagają rozwiązań, dzieją się w Stanach, dzieją się w Wielkiej Brytanii, w całej Europie, na całym świecie. Dlatego potrzebne są
teorie albo rozwiązania praktyczne, na podstawie praktycznych rozwiązań, żeby pomóc ugryźć te problemy, że tak powiem kolokwialnie. Dlaczego polski kontekst? Dlaczego właśnie kobiety i dlaczego kobiety polskie, które walczyły o prawa, mogą nam tutaj pomóc? Polska była rządzona przez populistyczny rząd w latach 2015-2023. Powiem no bo często używamy tego terminu, natomiast, i przepraszam, jeżeli mówię rzeczy oczywiste, natomiast jeżeli sobie tak uświadomimy, co to znaczy rząd populistyczny. Rząd populistyczny to jest rząd, który reprezentuje głos ludu i walczy z elitami, które są, tak według definicji, które są skorumpowane. Więc pytanie brzmi, to kim my jesteśmy, ci, którzy wyszli na ulicę? Przecież to my jesteśmy głosem ludu, tak? Więc tutaj już mamy, no ale taka jest definicja tych rządów populistycznych. W literaturze również ten populizm zamienia się, jest powiązany z obniżaniem się jakby, albo ograniczaniem pewnych praw wolnościowych, praw demokratycznych, więc polski kontekst nie jest odosobniony niestety, dlatego dobrze z takiej naukowej perspektywy na tym się skupić. Ale dlaczego kobiety mają pomóc? No właśnie z tych ruchów, tutaj błąd był w założeniu. Mówimy o usytuowaniu badawcza i mówimy o pewnych błędach. To jest błąd, który teraz powtarzam, też błąd w myśleniu, myśląc, że ja sobie selekcjonuję ruchy kobiet i będę tutaj rozmawiała z kobietami i się dowiem, ale tutaj kobiety mówią, ale jak? Nie, no to było wtedy, kiedy ja na tym proteście obrony konstytucji byłam, tutaj broniliśmy sądów, tutaj wieszaliśmy buciki na bramach kościołów i tak jakby, a tutaj, a parada nie, parada równości to inny, w ogóle to było tak bardziej zupełnie inna atmosfera i tak dalej, to byli eksperci, moje osoby badane, to byli eksperci od protestów, uczestniczyli we wszystkich protestach, ale były specjalizacje, tak? Nie, ja chodziłam na protesty ochrony środowiska, a ktoś inny, nie, ja nie chodziłam na te kościelne, nie, ze względu na babcie, na przykład. Więc były takie jakby, tutaj już widzimy bricolaż też, były specjalizacje ze względu na osobiste historie. No dobrze, dlaczego kobiety? Dlatego, że naiwnie myśląc, że sobie wyselekcjonuje ten ruch, kobiety i ruch kobiet w tych latach był jedynym i część z tych protestów była jedynymi protestami, którym udało się troszeczkę powstrzymać te zapędy ograniczania praw wolnościowych. Oczywiście, nawet jeżeli to było tymczasowo, tak? Natomiast jakby co takiego się wydarzyło, że chociaż na ten moment władza się przestraszyła, albo zmieniono to, a może to była jakaś taktyka. W każdym razie szukamy. To nie jest tak, że badacze coś wiedzą, to nie jest tak, że wszyscy umieli odpowiedzieć mi na to pytanie, co tam się wydarzyło. Ta wiedza jest rozproszona, ale rozmawiamy z różnymi osobami i sobie zbieramy tą wiedzę, bo jeżeli odpowiemy na to pytanie, co tam było takiego, to może uda nam się odpowiedzieć na pytanie, jak rzeczywistość, którą chcemy, może być urzeczywistniona i jak to się dzieje, jeżeli mamy dwie różne rzeczywistości, 5 różnych rzeczywistości, że, no i to będzie straszne, co powiem, że nasza wyzwycięży, tak? Nasza, obojętnie jak to zdefiniujemy, no właśnie. Więc mówię, przedstawiam cały proces, na jakie trudności napotykałyśmy, robiąc to badanie. Badanie jest badanie jakościowe, wywiad z uczestniczkami protestów. Ktoś zna osoby ze zdjęcia, to też sobie kiwają, osoby kiwają głowami. I teraz troszeczkę dla badaczy, dla osób, które od strony teoretycznej.
Bo musimy znaleźć coś takiego, co się nazywa luka badawcza, tak się mówi? Luka badawcza, czyli co nie jest wiadome jeszcze w literaturze, czego badacze nie odkryli. No i w literaturze dotyczącej future making, czyli takiego urzeczywistnienia przyszłości, to czego nie wiemy, albo to co jest problemem, to jest impuls, przeczytam to, impuls spowodowany minimalizowaniem roli przeszłości i wprowadzaniem polaryzującego dualizmu. I już tłumaczę, o co chodzi. Odkryli badacze i się zgodzili co do tego, że przyszłość nie jest gdzieś tam, to nie jest utopia, tylko przyszłość dzieje się teraz. Jesteśmy przed świętami. Jestem wzruszona, że tutaj jesteście, a nie ubieracie choinkę, może już jest ubrana, albo nie robicie zakupów, bo chodzi o to, że jeżeli chcesz mieć cudowne święta, tak, mieć ubraną choinkę na święta, to teraz musisz coś z tym zrobić. Czyli już się badacze na ten temat się zgodzili, że przyszłość dzieje się teraz. Studiujecie, bo myślicie o przyszłości waszej, że chcecie mieć wyższe wykształcenie. Więc na ten temat się zgodzili. Natomiast zupełnie zignorowali, przepraszam, nie zupełnie, są osoby, które cichym głosem piszą publikacje, które nie są zauważone, zignorowali przeszłość. Nie tylko przyszłość już jest teraz, tylko w pewnym sensie jest ona zakodowana w przyszłości. Nie wiem, czy to będzie optymistyczne. No właśnie, ktoś się uśmiechnął. Chodzi o to, że jeżeli już jest zapisane w przyszłości, na przykład już jest wiadomo, co będzie. Zaraz wyjaśnię, bo to może trochę takie filozoficzne, ale mówię do filozofów. Ja nie wiem, czy wspomniałam, że ja nie jestem filozofką, jestem psychologiem, to chyba wspomniałam. No i teraz od zarządzania jakby, ale brikolerzy absolutnie ignorują granice dyscyplin, więc mówię jak myślę. Przeszłość jest zapisana w symbolach, w naszym języku, w kulturze. I teraz pytanie brzmi, tutaj jakby z kolei socjologia może wiele ma do powiedzenia, jak się z tego wyrwać, czyli tak zwane, powiem po angielsku, path dependence, czyli ścieżka zależności, jak się od tego uwolnić, czyli żeby, czy te protesty, które były, to od razu były skazane na powodzenie, niepowodzenie i jak to, więc przeszłość jest ignorowana w literaturze, a co więcej mówi się o pożądanej przyszłości versus niepożądanej. Naprawdę o tym piszą. Więc ja jaka jest definicja pożądanej rzeczywistości? Która? Moja wizja przyszłości jest pożądana, twoja? Rozmawiając z osobami protestów prodemokratycznych, emancypacyjnych i tutaj się okazało w literaturze, że te są pożądane. Ciekawa jestem, jakbym rozmawiała z kimś, kto uważa się za patriotę, albo może jest jakiś ruch nacjonalistyczny i jak ja bym powiedziała, a czy wiesz, że w literaturze to wy nie jesteście tym pożądaną wizją, jakby, no wydaje mi się, że mamy impas, dlatego użyłam takiego słowa tutaj. Jak tak można jakby już na dzień dobry polaryzować, więc chodzi o to, że jest to chyba bardziej skomplikowany problem, chyba właśnie taki problem złożony. Więc to jest jakby luka badawcza. Co z kolei w literaturze ruchów społecznych nie wiemy. Tutaj wiemy, że łączymy się, bo mamy ten sam problem, ale okazuje się, że kobiety, z którymi rozmawiałam, i mężczyźni opowiedzieli mi, że oni łączyli się jakby i wspólnie maszerowali na ulicach ze względu na różne rzeczy. Nie tylko, że mieli wspólny problem albo byli po tej samej stronie światła. Nie, jakby było to bardziej złożone. No i teraz jakby jak w tym chaosie tego wszystkiego, jakby która wizja zwycięża, która ma zwyciężyć, czyli czy o co chodzi, czy tu chodzi o zwycięstwo,